Historia astronomii to dzieje kolejnych odkryć, które zmieniały naszą wizję wszechświata. W Polsce zawsze była ona jednak związana z losami naszego kraju. W tym programie pokazujemy, jak polska astronomia odradzała się wraz z polską niepodległością i co udało się jej osiągnąć przez 100 lat patrzenia w niebo. Oto astronomia niepodległa. Poznań to miejsce, które odegrało szczególną rolę w odrodzeniu niepodległej Polski. Historia tamtych wydarzeń splata się ściśle z narodzinami poznańskiej astronomii. W roku 1919 w stolicy wyzwolonej w powstaniu Wielkopolski powołano do życia Uniwersytet Poznański. Władze nowej polskiej uczelni zdecydowały o utworzeniu obserwatorium astronomicznego. Z prośbą o pomoc w organizacji placówki i objęcie nad nią kierownictwa zwrócono się do znanego astronoma, doktora Kazimierza Graffa. Kazimierz Graff był astronomem pracującym w Niemczech, w Hamburgu. Ponieważ z pochodzenia jest on Polakiem, dokładnie z pochodzenia jest on nawet poznaniakiem, on marzył o tym, żeby wrócić do Polski, żeby wrócić tym bardziej do Poznania. On się czuł rodakiem. Z tym, że nie mógł znaleźć spedytora, który zagwarantowałby jemu, że jego majątek bezpiecznie dotrze do Polski. Ten jego majątek był już spakowany. Ale ponieważ to były czasy bardzo trudne, bo to był koniec I wojny światowej i początek II wojny polsko-rosyjskiej. Wtedy w ogóle na drogach, nawet w pociągach, grasowały bandy, które okradały pasażerów. Także w końcu w roku 1921 zrezygnował z kierownictwa obserwatorium. Ale w latach 19 do 20 był organizatorem. Zamawiał dla nowo powstałego uniwersytetu i obserwatorium instrumenty, książki. Zresztą z własnych zbiorów w sumie przekazał około 400 woluminów. Kazimierz Graff zdecydował także o lokalizacji poznańskiego obserwatorium. Na siedzibę wybrano tzw. Willę Górczyn, dwór położony nieopodal miasta. Przekształceniem posiadłości w placówkę naukową zajął się Bohdan Zaleski, pierwszy kierownik nowego obserwatorium. Ten teren, ten budynek znajdował się 2 kilometry za miastem. Miasto Poznań kończyło się na ulicy Przybyszewskiego, to jest 2 kilometry stąd. Wtedy były bardzo dobre warunki obserwacyjne. Ten dworek był budynkiem parterowym. Pierwszy kierownik, profesor Zaleski, rozbudował jego. Przede wszystkim dobudował, bo tu była wieża, kopułę na tej wieży i tam zainstalowano teleskop wypożyczony z Warszawskiego Towarzystwa Astronomicznego, który był podstawowym instrumentem do obserwacji pozycji planetoid, komet, planet. Te obserwacje były robione przez pierwszego kierownika i przez jego studentów. W pierwszych latach działalności wyznaczanie pozycji ciał niebieskich było niemal wyłącznym zajęciem poznańskiego obserwatorium. Przełom w historii placówki nastąpił w roku 1929, kiedy nowym kierownikiem został przybyły z Krakowa profesor Józef Witkowski. Za jego sprawą poznański ośrodek rozpoczął m.in. prace z zakresu mechaniki nieba, polegające na obserwacjach i wyliczaniu orbit obiektów w Układzie Słonecznym. W tym czasie do obserwatorium sprowadzono także znajdujący się tu do dziś refraktor Zeissa. Na wiele lat stał się on podstawowym narzędziem do tego typu badań. Poznańscy astronomowie zajmowali się jednak nie tylko obserwowaniem ciał niebieskich.
Oprócz teleskopów, narzędziem ich pracy stały się także zegary. Czas to jest pojęcie związane z obserwacjami astronomicznymi bardzo ściśle, bo przecież czas wyznaczano przez wiele lat z obserwacji astronomicznych. Także obserwatoria astronomiczne przez wiele lat były takimi miejscami, w których właśnie dokładny czas przechowywano i udostępniano. Ta historia to właściwie sięga czasów jeszcze przed założeniem obserwatorium, dlatego że najstarszy zegar, który znalazł się w naszym obserwatorium, to był kupiony jeszcze w czasach Akademii Pruskiej. W 1909 roku to był wahadłowy taki zegar Strasser-Endrode. Ten zegar w naszym obserwatorium się znajduje do dzisiaj. Właśnie na nim była w początkowych latach istnienia obserwatorium oparta służba czasu. Tutaj warto wspomnieć również, że nasze obserwatorium jest najprawdopodobniej pierwszym obserwatorium w Polsce, które zaczęło nadawać radiowe sygnały czasu. Kolejnym takim precyzyjnym zegarem to był zegar Shorta, który był tutaj do naszego obserwatorium zakupiony w 1929 roku. Trafił tutaj razem z profesorem Witkowskim, który ten zegar tutaj przywiózł. Tu warto parę słów powiedzieć w ogóle o zegarach Shorta, bo to były najdokładniejsze wahadłowe zegary, jakie kiedykolwiek zostały skonstruowane. Zegar Shorta to jest taka bardzo ciekawa konstrukcja, dlatego że tak naprawdę to są dwa zegary. To są dwa wahadła. Jedno z tych wahadeł znajduje się w metalowym cylindrze, z którego jest wypompowane powietrze. Pracuje to wahadło w obniżonym ciśnieniu, żeby zminimalizować wszelkie opory ruchu. I to wahadło jest elektrycznie połączone z drugim zegarem, który wisi już w pomieszczeniu, na którym się odczytuje czas. I zasada działania tego zegara jest taka, że te dwa wahadła co 30 sekund się komunikują ze sobą. Dokładność chodu takiego zegara to było gdzieś rzędu 1 milisekundy na dobę, także to jest powiedzmy sekunda na 3 lata mniej więcej. Czyli powiedzmy o sekundę na 3 lata może się spóźnić albo pospieszyć. Kolejnym takim powiedzmy wielkim krokiem naprzód to było skonstruowanie w naszym obserwatorium pierwszego zegara kwarcowego. Zegary kwarcowe wynaleziono wprawdzie w latach 30. już przed wojną, ale szerzej zaczęto je stosować dopiero po wojnie i w naszym obserwatorium prowadzono również pionierskie prace związane z budową właśnie pierwszych zegarów kwarcowych w latach 50. Po II wojnie światowej prace związane ze służbą czasu przeniesiono w nowe miejsce. Na początku lat 50. uruchomiono stację obserwacyjną w Borówcu niedaleko Kurnika. Placówka, zarządzana obecnie przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, do dziś pozostaje miejscem pracy najdokładniejszych zegarów w Polsce. Z inicjatywy profesora Witkowskiego założono stację obserwacyjną. Początkowo ta stacja obserwacyjna miała funkcjonować jako tak zwane obserwatorium szerokościowe, zajmujące się głównie obserwacjami ruchu bieguna. Tu kryterium wyboru tego miejsca to było takie, że poszukiwano miejscowości, która leży na tej samej szerokości geograficznej co Irkuck. Tam była też stacja, która monitorowała właśnie ruchy bieguna i optymalne jest położenie, jeżeli dwie takie stacje współpracują ze sobą, które właśnie w takim położeniu na kuli ziemskiej się znajdują. W Borówcu również pracował przez długi czas zegar Shorta, z tym, że to był już młodszy znacznie Short niż ten nasz, bo to był już powojenny Short. A później w Borówcu instalowane były coraz to nowszej generacji zegary atomowe. W czasach powojennych Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu zasłynęło przede wszystkim jako ośrodek specjalizujący się w badaniu komet i planetoid. Pod koniec lat 40. obserwacje tych obiektów przyniosły zaskakujące odkrycie. Poznańskim naukowcom udało się zauważyć nową, nieznaną wcześniej planetoidę. Jak mówił profesor Tadeusz Michałowski, był to pierwszy przypadek, kiedy odkrycia takiego obiektu dokonali Polacy. Od samego początku, kiedy powstało obserwatorium w Poznaniu, były prowadzone obserwacje astrometryczne, czyli położenie planetoid i komet na niebie. To jeszcze w okresie przedwojennym. Tego typu obserwacje były kontynuowane po II wojnie światowej.
I jednym z wielkich sukcesów miał miejsce we wrześniu 1949 roku. Wtedy to przy w miarę rutynowych obserwacjach komety, która akurat wtedy była widoczna na niebie, na jednej z klisz wykonanej 22 września właśnie 1949 roku zauważono jeszcze jeden poruszający się na niebie obiekt. No, zainteresowano się tym, bo to było wiadomo, że to nie jest kometa, to wyglądało na planetoidę, ale nie było wiadomo, czy to jest znana, czy nie. I potem okazało się, że w żadnym katalogu takiego ciała nie ma, a więc to był sygnał, że to jest nowy obiekt. No i zaczęły się rutynowe obserwacje, które doprowadziły do wyznaczenia orbity. No i wtedy to już była pewność, że to jest obiekt właśnie odkryty, którego wcześniej nie znano. Dokonali tego dwaj pracownicy, dr Andrzej Kwiek i wtedy jeszcze student Jerzy Dobrzycki. To było przeprowadzone na teleskopie Zeissa, który do tej pory jest w naszym parku obserwacyjnym. Cała metoda sprowadzała się w tej najprostszej wersji do wykonania co najmniej dwóch zdjęć nieba, tego samego fragmentu z odstępem czasu, kilkudziesięciu minut, czy może 2-3 godzin. I wtedy porównując te dwie klisze w tak zwanym komparatorze błyskowym, można było zauważyć obiekt, który się przesuwał. No i potem oczywiście w następnych nocach się to powtarzało, żeby potwierdzić, czy to jest obiekt znany, czy nieznany i ewentualnie potem wyznaczyć jego orbitę, dzięki której można było przewidywać położenie na niebie w przyszłych opozycjach, w przyszłych latach. Po wyznaczeniu już orbity autorzy mieli prawo do zaproponowania nazwy i zaproponowano nazwę Poznania, to taka łacińska nazwa miasta, w którym zostało odkryte, numer katalogowy 1572. To była pierwszy obiekt, pierwsza planetoida odkryta na terenie Polski przez polskich astronomów i instrumentami tutaj istniejącymi. Odkrycie planetoidy Poznania było pierwszym, ale nie jedynym sukcesem poznańskiego obserwatorium. Naukowcom ze stolicy Wielkopolski udało się także odnaleźć m.in. planetoidę podwójną. Na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza do dziś prowadzone są najbardziej zaawansowane badania takich obiektów w Polsce. Jest bardzo duża grupa osób, które obserwują planetoidy metodami fotometrycznymi, a ostatnio również spektroskopowymi. One już nie służą do badania ruchu dookoła Słońca, tylko do określenia pewnych własności fizycznych tych planetoid, takich jak okres obrotu, orientacja osi rotacji, czy też wyznaczenie kształtu mniej czy bardziej dokładnego. Te prace zaczęliśmy już w latach 80., chociaż pierwsze obserwacje przeprowadziliśmy dopiero w 1993 roku i to właśnie była też Poznań. Odkrycie pierwszej polskiej planetoidy na zawsze zapisało się na kartach historii. Pod koniec lat 50. badania tych niewielkich skał krążących w kosmosie przyniosły także inne, nieoczekiwane efekty. Z chwilą, kiedy na orbicie wokół Ziemi pojawiły się pierwsze obiekty umieszczone tam przez człowieka, doświadczenie astronomów z obserwatorium w Poznaniu znalazło nowe zastosowanie. Metody wykorzystywane w badaniach planetoid pozwoliły zająć się także sztucznymi satelitami. Jak mówi profesor Edwin Wnuk, pierwsze takie obserwacje przeprowadzono już dla radzieckiego Sputnika 1. Rozwojem badań sztucznych satelitów zajmował się m.in. profesor Hieronim Hurnik, późniejszy wieloletni dyrektor obserwatorium. To był rok 1957. Jesień wystrzelony został pierwszy sztuczny satelita Ziemi, Sputnik 1 w Poznaniu. Wówczas kilka chyba dni, może nawet następnego dnia po wystrzeleniu, rozpoczęto obserwację tego obiektu. Najpierw tymi przyrządami, które były do dyspozycji w obserwatorium, a potem szybciutko zbudowano specjalne kamery,
które obserwowały już następne też satelity. I tutaj na terenie parku, w obserwatorium zostały ustawione takie kamery, takie przyrządy do obserwacji i regularnie rozpoczęto obserwacje optyczne. Rejestrowano to za pomocą oka najpierw, a potem na kliszy fotograficznej. No i trzeba było, tych satelitów było coraz więcej, trzeba było budować coraz to lepsze instrumenty i przenieść też obserwacje do lepszego miejsca. Tym miejscem było obserwatorium w Borowcu. W tym czasie pojawiła się nowa technika laserowa. Do Borowca został sprowadzony jeden z laserów wyprodukowanych wcześniej, chyba w Czechach. I to był taki laser pierwszej generacji i obserwowano satelity za pomocą lasera. Laserem obserwujemy dokładnie odległość do satelity. A potem zbudowano w Borowcu laser drugiej generacji. To była budowa też pod kierunkiem pracowników tutaj naszego obserwatorium. Kierował tą budową profesor Hurnik, ale uczestniczyło kilka innych osób w tej budowie. No, przyrząd bardzo skomplikowany. Zbudowany całkowicie w Polsce. Właściwie wszystkie elementy, nawet laser, zostały zbudowane w zakładach polskich. Sztuczne satelity poruszają się wokół Ziemi po orbitach geocentrycznych i podlegają bardzo dużym oddziaływaniom pola grawitacyjnego Ziemi. Wobec tego, żeby użyć satelitę do jakichś celów naukowych, gospodarczych czy wielu innych, w tej chwili satelity się używa do bardzo, bardzo wielu zastosowań, trzeba znać dokładnie położenie. Ponieważ orbita satelity jest zaburzana przez te siły, które oddziaływują na satelitę, wobec tego trzeba umieć przewidywać ten ruch, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy się ma dobrą teorię ruchu. Tą teorię też tutaj w Poznaniu opracowywaliśmy i obserwacje. Musimy ciągle obserwować te obiekty, żeby dobrze monitorować orbitę. Także zastosowań jest ogromnie dużo. W tej chwili w Europie powstało konsorcjum do wyszukiwania i obserwacji sztucznych satelitów i znowu Polska od stycznia 2019 roku jest członkiem tego konsorcjum i znowu Obserwatorium Poznańskie zostało zaproszone do tego, żeby przygotować udział Polski w tym konsorcjum. W tym wszystkim uczestniczymy, bo mamy kompetencje, które rodziły się w tym 1957 roku, gdy rozpoczęły się te pierwsze obserwacje. Pierwsze obserwacje sztucznych satelitów w Poznaniu były możliwe w dużej mierze dzięki teleskopom skonstruowanym własnoręcznie przez pracowników obserwatorium. Nie był to jednak jedyny taki przypadek. W ciągu 100 lat historii Poznańskie Obserwatorium zasłynęło z aparatury projektowanej i budowanej na miejscu. Tutaj duże znaczenie odebrała rodzina Baranowskich. To były 3 pokolenia pracowników obserwatorium, począwszy od Marcina Baranowskiego, który zaczął pracę rok może od rozpoczęcia tu działalności obserwatorium. To 3. pokolenie, czyli najmłodszy z Baranowskich, to był inżynier Roman Baranowski, który rozpoczął pracę u nas w obserwatorium w latach 70. Roman zasłużył się bardzo dla budowy dalszych instrumentów, ponieważ on na przykład wybudował, z jego udziałem powstał robotyczny teleskop, takie astrolabium tak zwane, robotyczny teleskop, który w zasadzie prowadził obserwacje bez nadzoru. To był koniec lat 90., kiedy robotycznych teleskopów na świecie było naprawdę niewiele. Roman pomógł, czy w zasadzie zbudował pierwszy teleskop fotometryczny do obserwacji zmian jasności, głównie planetoid, który znajduje się do dzisiaj w stacji obserwacyjnej w Borowcu koło Poznania. Roman także modernizował teleskop do spektrografu Echelle. To był taki teleskop niemiecki, stary, który służył do obserwacji satelitów ziemskich. Natomiast Roman go zmodyfikował do naszych potrzeb. Roman zbudował w zasadzie w oparciu o plany od zera spektrograf Echelle. To jest dokładny spektrograf do pomiarów widm gwiazd, który bierze światło od teleskopu przez światłowód. I dzięki tym instrumentom
wyrobiliśmy sobie pewną markę. I dzięki temu kolejny młodszy nasz kolega, dr Krzysztof Kamiński, mógł pozyskać środki na zakup nowego teleskopu w pełni automatycznego, robotycznego. I ten teleskop znajduje się obecnie w Arizonie w Stanach Zjednoczonych i znakomicie działa, prowadząc obserwacje zdalne, wręcz robotyczne. Ponieważ ten teleskop był ukoronowaniem takiego całego ciągu wydarzeń, ciągu instrumentów, które Roman Baranowski budował, niestety Roman nie dożył tego, gdy teleskop w Arizonie zaczął funkcjonować już normalnie, to by uhonorować naszego kolegę, nazwaliśmy ten teleskop w Arizonie teleskopem Romana Baranowskiego. Teleskop w Arizonie to najnowszy instrument w rękach astronomów z Poznania. Naukowcy z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza biorą także udział w wielu międzynarodowych projektach, korzystając z największych teleskopów świata. Wszystko to pozwala nie tylko kontynuować dotychczasowe badania, ale także poszukiwać zupełnie nowych kierunków. W naszym obserwatorium w obecnym czasie kontynuujemy rozpoczęte wiele lat temu badania małych ciał Układu Słonecznego. Badamy te ciała w celu ich modelowania, a modelowanie opiera się o klaster komputerowy, nowy klaster, który mamy w naszej piwnicy. Poza tą tematyką związaną z małymi ciałami Układu Słonecznego kontynuujemy prace zapoczątkowane w zasadzie przez profesora Witkowskiego, czyli obserwacje gwiazd zmiennych. Do tego służą nam teleskopy i Obserwatorium Astrogeodynamicznym Pan w Borowcu, ale także nasz teleskop spektroskopowy w Arizonie. Kontynuujemy też badania sztucznych satelitów Ziemi, a obecnie również śmieci kosmicznych. I to od samych obserwacji, które prowadzimy również na naszych dwóch teleskopach i w Polsce i w Arizonie, od samych obserwacji do wyznaczania pozycji i do wyznaczania orbit tych obiektów. Nowe obszary badań związane są z astrofizyką gwiazdową. Obserwujemy gwiazdy zmienne różnego typu, czy to zaćmieniowe, czy pulsujące. A ostatnio również rozszerzyliśmy naszą działalność o obserwacje i badania galaktyk, pyłów w galaktykach, a nawet o obserwacje błysków gamma. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza powstało wraz z powrotem Polski na mapy świata. W ciągu 100 lat swojego istnienia samo zdążyło jednak zaznaczyć swoją obecność na mapie osiągnięć polskiej nauki. Miejsce, w którym odkryto pierwszą polską planetoidę, pozostaje ważnym ośrodkiem badania małych ciał Układu Słonecznego i monitorowania satelitów, rozwijając przy tym nowe kierunki badań przestrzeni kosmicznej.